Witajcie, tu znowu ja, słodziutki Antoś. Byłem ostatnio w kinie na kolejnym wspaniałym filmie i postanowiłem, że chcę się wypowiedzieć na temat tego filmu, więc zaczynamy. Toni Erdmann to cholernie inteligentny komediodramat. Film obraca się wokół związku między ojcem i córką. I na temat fabuły więcej nie powiem, ponieważ uważam, że najlepiej jest obejrzeć ten film wiedząc jak najmniej. Ja i tak prawie zawsze wchodzę w filmy na ślepo. I zwyczajnie takie podejście mnie wynagradza. Mam wtedy możliwość być zaskoczony oraz doświadczyć takiego kompletnego przeżycia. I na szczęście Toni Erdmann jako film dostarczył naprawdę fenomenalne i po prostu orzeźwiające przeżycie. Przede wszystkim nie spodziewałem się aż tak efektywnej komedii obok tak prawdziwych i szczerych emocji. Zwykle te poważniejsze filmy, które dokładają się do gatunku komediodramatów, definitywnie dostarczają pod względem emocji dramatu. Aczkolwiek komedia jest taka losowa i przeważnie na mnie nie działa aż tak dobrze. Ale w Toni Erdmann prawie wszystkie próby komedii zadziałały na mnie tak dobrze jak te próby dramatu. Taka kombinacja, wykonana wprost idealnie, jest dla mnie dość rzadko spotykana. Dzięki temu właśnie ten film czuje się ekscytujący i orzeźwiający. Nieważne czy na ekranie odbywa się komedia czy dramat, ponieważ film przez cały czas trzyma w napięciu poprzez genialne interakcje. Chemia między wszystkimi postaciami działa wspaniale. Wszystkie relacje i rozmowy czują się cholernie autentyczne. Nie opisałem tego filmu jako inteligentny bez powodu. Maren Ade napisała dialog, który spełnia więcej niż powinien. Jak pewnie wiecie, uwielbiam jak filmy przekazują więcej wizualnie. I Toni Erdmann zdecydowanie pasuje do gatunku takich właśnie artystycznych filmów. Stylistycznie to dla mnie takie połączenie Michaela Haneke z Alexandrem Payne. Ale pomijając tą piękną poezję wizualną, dialog w tym filmie przekazuje równie dużo. Wiem, że może to brzmieć trochę zbędnie. Po co wciskać symbolizm jednocześnie w ujęcia i słowa? Czy przekaz nie jest wystarczająco wyrazisty wizualnie? Ale nie. Maren wykonuje to w taki subtelny sposób. Większość scen dzięki temu przekazuje jeszcze więcej emocji. Można po prostu poczuć tą ludzkość. I jest to idealne. Gra aktorska oczywiście jest wspaniała. Te wszystkie emocje nie wydawałyby się tak autentyczne, gdyby aktorzy nie dawali z siebie wszystkiego. I naprawdę dają tutaj z siebie wszystko. Nawet w takich detalach jak akcenty. Sposób, jaki przechodzą ciągle z niemieckiego do angielskiego jest niesamowicie naturalny. Można by pomyśleć, że skoro to również komedia, to schodziłaby na taką łatwą taktykę używania stereotypowego akcentu niemieckiego w celach humorystycznych. Ale nie. Te zmiany akcentów i dialektów są realistyczne. I każde próby komedii nie są tanie. Czują się warte każdego ryzyka. Mówiąc o ryzyku, w wielu aspektach, Toni Erdmann jest bardzo ryzykownym filmem. Trwającym prawie 3 godziny i polegając na mądrze napisanej komedii w celu budowania postaci, film ryzykuje prawie całą swoją wartość zależnie od podejścia widza. Ale jeśli tak jak ja, wciągniecie się od samego początku w te postaci i ich relacje, to uważam, że bardzo wam się spodoba ten film. Jest genialny, a szczególnie zakończenie i cały trzeci akt tego filmu, wszystko jest po prostu genialne. Chyba wiadomo, że podobał mi się ten film. Aż tak bardzo mi się podobał, że nawet udało mi się załatwić plakat, więc jestem naprawdę zadowolony. Oczywiście poleciłbym obejrzeć go w kinie, ale skoro ja byłem na ostatnim seansie, przynajmniej w mojej lokalizacji, to koniecznie poleciłbym kupić ten film na DVD albo na Blu-ray, ponieważ naprawdę warto jest wspierać takie filmy.